Optimus Prime. Prime, make something of yourself. Siemano widzowie Rise of Kingdoms, tak jak obiecałem, dzisiaj przeanalizujemy sobie Achillesa i Hektora, a nie przeanalizujemy sobie to sami, bo jest ze mną też Storm dzisiaj. Siema Storm. Dzień dobry. Dzisiaj sobie ze Stormem przeanalizujemy tych dowódców, jeżeli chodzi o umiejętności. Wczoraj mieliśmy odcinek, gdzie mniej więcej moje przypuszczenia co do dowódców się jakby tak przypuściły, jeżeli chodzi o akurat kawalerię, ale nie wiedziałem, że Achilles będzie jednak kawalerzystą. Myślałem bardziej, że to będzie coś z piechotą związane, no ale Lilith mnie jakby tak zaskoczyła. Ja miałem na początku takie myśli, że wypuszczę coś z kawy i coś z łuczników, ale na to teraz wychodzi po tym, jak dostajemy nowe KV-ka, że w przyszłym roku prawie przy nowym KV-ka po raz kolejny dostaniemy pewnie jakichś łuczników tym razem, a teraz mamy kawalerzystów, czyli tak zapowiedzieli rok temu, że jest taka możliwość, że taki jakby dodatkowym dowódcą będzie kolejny kawalerzysta. No i co? No i Achilles, przeglądałeś sobie Storm, jak to tam wygląda u pana Achillesa już? Coś tam... Mamy jakieś pewne pytanie, ale jakie na pierwsze? twoje. Okej, ale powiedz jakie tam pierwsze takie wrażenia co do tego dowódcy, w sensie chodzi mi o same umiejętności. Czy masz już jakieś zdanie, czy będziemy to potem przerabiać? Jak Ja uważasz? myślę, że spokojnie sobie podczas omawiania tych umiejętności, natomiast jeżeli chodzi o samo pierwsze wrażenie, no to jest 1:1 Ragnar moim zdaniem. Czyli tak jak był Ragnar, tak teraz Achilles jest 1:1 Ragnarem dla kawalerii. Tyle, że z różnicą taką, że combo damage trochę dłużej zostanie raczej z kawalerią, a skill damage na infie już powoli zanika. Tak. O, co jest tutaj akurat co Storm powiedział, to jest właśnie coś, co tu będzie takim motywem przewodnim, co się zaczyna zmieniać w Rise of Kingdoms. Zresztą mieliśmy już parę razy już informację, że oni zaczynają iść właśnie w te formacje typu smite, combo i skill damage. Bo w grudniu prawdopodobnie od grudnia będziemy dostawali 3 nowe formacje, bo oni tam zapowiadali gdzieś 6 miesięcy temu, że między grudniem a majem będą 3 nowe formacje. Jak one będą wyglądać, po co będą, jak w ogóle rozbudują, nie wiemy, ale coś zaczyna być na rzeczy. Okej, zacznijmy sobie oczywiście od Achillesa. Wiemy, że to jest kawalerzysta, wiemy, że to jest combo damage, już wiemy, że on raczej będzie parowany raczej z Arturem. Artur będzie raczej pierwszym dowódcą. Oczywiście Delta z efektem motyla must have do takiej pary, ale jest tu parę takich rzeczy, których na pewno opowiemy dalej, jak będziemy sobie tutaj rozmawiać o tym dowódcy. Przejdźmy najpierw po prostu do jego main skilla, czyli do tego pierwszego skilla, jeżeli chodzi o Pelian Spear. Tak widzicie, tu mamy 2 ataki combo, prawda? Na 5 targetów. Dobrze mówię, Storm, tak? I do tego jeszcze mamy 20% march speed, tutaj jest obniżany, dobrze? Redukuje, dobrze, tutaj mniej więcej to sobie tłumaczę. Nie, 20% i 15% Tak, dobra. zmniejsza AOE. Zmniejsza Nie, AOE, to jest tak. AOE masz do AOE, a target loss 20% march speed for 10 na 3 sekundy. To jest, że zmniejsza chyba, jak dobrze pamiętam. No coś jak kół po prostu. Tak, Czyli dokładnie, po że obniża trafieniu skilla. umiejętnością na 3 sekundy, tak naprawdę na 3 sekundy. I tu mamy dodatkowy jeszcze atak z Peliana, Spear Damage, 5%, czyli jakby tak poza tym, że on bije te 1000 na 5 targetów, to tu jeszcze dodatkowo dochodzi nam te 5% jakby z umiejętności Pelian Spear. Czyli jakbyśmy to przeliczyli na damage, tak jak to niektórzy przeliczają przy YSG, no to on jednak bije chyba więcej w te 5 targetów, nie? Jak tak popatrzymy na samą umiejętność Peliana. Dobrze mówię? Tak, to jeszcze nie jestem pewien, tego wyjdzie w praniu, że bardziej... czy jeden skill nakłada 2 staki, czy jeden. No właśnie, bo on tu się stakuje do 3 razy, nie? Więc czy to jest, jeżeli użycie jednej umiejętności, to polega na tym, że co sekundę będzie 1000, tak jak Queen, czy od razu w jednej sekundzie zostaną rzucone te niby 2 ataki? Tak. W zależności jak to będzie działało. Na razie mieliśmy tylko krótki filmik, chyba że on raz tylko rzucił. Tak. I pytanie, czy w tym jednej sekundzie są faktycznie te 2 ataki, czy co sekundę? W 13 sekundzie będzie kolejny. No, I ile staków? Tutaj mi się Raczej wydaje mi się, że nie ma napisane, że over time period, więc po prostu są 2
ataki, które są wykonywane od razu. W sumie combo damage 2, tutaj też trzeba pamiętać, że już ta umiejętność zaczyna nas wprowadzać do pewnej zmiany, prawdopodobnie, bo o tym też się dość mówi, zmiany, jeżeli chodzi o akcesorium dla kawalerzystów, którzy grają deltą i są typowo pod combo, ale o tym powiemy sobie później, bo to jest coś, co przez ostatnie 2-3 dni często już jakby tak kuluarach content kreatorów i też graczy się już mówi o tym. Przejdźmy sobie do kolejnej umiejętności. Tu mamy już Wings of Arc, czyli 40% do ataku bonus, mamy 20% do march speeda, no i 10% do PZ-ka, czyli życia. Klasycznie chyba to, co oni przynajmniej gdzieś tam przy tej drugiej umiejętności wrzucają przy dowódcach, nie? Najbardziej mnie, wiesz, tutaj interesuje ta trzecia umiejętność, bo tutaj mamy te 5% less damage, nie? I mamy all incoming skill damage i combo attack. Counter damage jest redukowany 10%. I tu jest też ta redukcja 3000 damage factor damage, tylko to jest... Nie? No ale poczekaj, tu ma efekt... Nie, to jest efekt, dobra. Efekt to jest redukcja do 3000 damage factor for damage. Commander Pelian Spear Skill. Ale to jest znowu połączone z pierwszą umiejętnością. Poczekaj chwilkę, bo tu troszeczkę za szybko. No. To jest trzeci skill i działa to w ten sposób, że jak zobaczysz ekspertyzę, to ekspertyza wzmacnia ten Racja. trzeci skill. Więc lepiej od razu racja, bo to jest przeanalizujmy redukcja. Tak, dobra. ekspertyzę. Tak. Tak? Czyli, że na Przejdziemy ekspertyzie sobie na ten ekspertyzę. skill będzie zadawał, jeżeli ten dowódca będzie na mapie, to, czyli chodzi o to, żeby nie był garnizonem. 5% mniej obrażeń i wszystkie Tak. otrzymywane skill damage i combo attack i kontra. Mhm. Zauważ, że nie ma normal damage, czyli Nie ma. smite damage nie ma redukcji. Nie ma Jest redukcji. zmniejszony o uwagi. 10%. Tak, I racja. kiedy ten efekt zredukuje total 2500, 3000 na 500, 2500 Tak. na 2,5 ekspertyzie? tysiąca na ekspertyzie. No. ten komander rzuca jeszcze raz Pelian Spear Skill, czyli pierwszy skill, czyli coś takiego jak Joanka. Mhm. No to właśnie jakby tak podwójna jakby daje umiejętność, bo Janka właśnie też potrafi 2 razy odpalić swoją umiejętność naraz, nie? I to bardzo często czasem to u niej działa. Oczywiście jako jest pierwszy dowódca. I tu chyba będzie podobnie, ale 5 targetów to będzie dużo. Dużo. No skill the combo attack, no i tak, no i counter 10%. Nie no, ale to jest z ekspertyzą to jest, mi się zdaje, że to jest bardzo chory talent, nie? Bo to jak dobrze zapracuje z combo damage, jeżeli masz jeszcze deltę, jeszcze jak przejdziemy zaraz do jeszcze akcesorium, o którym mamy z KVK, to będzie ta para będzie sadziła bardzo mocne klocki, nie? Tak, czyli jeżeli dosyć szybko użyjemy, to na papierze w teorii mamy 4000 damage factor, ale No, moim zdaniem troszeczkę to jest wyidealizowane, ponieważ jeżeli my już zredukujemy te 2500, to jednak trochę marsz musi nasz otrzymać. no obrażeń. tak, Więc to nie będzie to na pełnym uderzeniu, nie na pełnym marszu. To już nie, to będzie się raczej- rozchodzić, tak jak w combo, to się będzie, nie będzie, tak mówisz, że nie będzie od razu, tylko to się będzie w jakiś stopniu podczas walki ten damage rozkładał, nie? To na pewno że tak to nie- będzie. Mhm. No tak, no bo to inaczej, ekspertyza, tak jak mówisz, połączenie z tym. Znaczy to już teraz wiemy, że nie ma żadnego kombinowania, tak jak niektórzy już pytali, czy mnie na privie, czy Achilles będzie można grać na 5-5, 1-5, czy coś tego typu. Od razu już mówię, że tu raczej tego kombinowania nie ma, nie? To jest ekspertyza moim zdaniem. Zresztą ja zawsze jestem zwolennikiem, że dowódca musi mieć full. Nie robimy żadnego tam 5-5, 1-5. Chociaż to jest znowu ta czwarta umiejętność, gdzie mamy 10% więcej z normal damage'u, bo to jest podczas field drop, czyli to jest podczas walk, tak? Dobrze mówię. Czyli na otwartym polu nie ralka, tak. nie garnizon. Tak, dokładnie. Też Peliar Skill jest 10% bonus do generowania, czy Rage Speed jest 10% szybszy, tak dobrze rozumiem? I to jest na atak do 10 sekund, czyli to on już jest jakby dodatkowy ten Pelian jeszcze tego Rage'a szybciej mu ładuje. Dobrze to rozumiem? I bo to są do 2 staków. To jeszcze można stakować. Generalnie polega to na tym, że Tu masz kiedy 10, używa skilla,
tego, czyli to nie jest, że ten atak, tylko jeżeli użyje skilla, to No. dostaje bonusowo 10% ataku i 10% rage gain speeda. Czyli No tak. natomiast prosta kalkulacja, jeżeli nie uwzględniamy żadnych talentów i ekwipunku, to domyślnie za jeden atak dostajemy 1100 rage'a, tak? Zgadza się? Tak, no bo tutaj masz jeszcze I- stack, nie? Bo to 2 razy na stacku jest. Nie uwzględniam talentów, dowódców i ekwipunku. Oczywiście i Tak, formacji. to wiadomo. Co się nakłada jeszcze bardziej. Nie, no Więc mówimy te sobie... 10% do Rage'a wygląda bardzo w porządku i trzeba po prostu zobaczyć, i czy ten Rage Gap będzie hitowany zbyt szybko, tak? Bo jest coś takiego jak Rage Gap, czyli że oddziały nie mogą rzucić szybciej umiejętności niż tam, nie mogą nazbierać tyle Rage'a w tak krótkim czasie. Jest tam ograniczenie odgórne, więc pytanie, czy to będzie alternatywa dla Horna, tak? Czyli że, czy ten Horn będzie niezbędny, żeby rzucał jak najszybciej skille, czy ten Horn będzie praktycznie zbędny, bo będzie cały czas na Rage Capie i zamiast tego Horna właśnie, tak jak mówisz, może wstawić ten combo damage artefakt, Tak. akcesorium. To zaraz pokażę. Ale w to wątpię. To jest na razie tylko takie przymiarki właśnie, bo jak wyszedł Achilles i już każdy wiedział, że to będzie combo i zastanawiali się właśnie, jak dwóch dowódców będzie sobie radzić, jeżeli chodzi o combo. I było właśnie dużo już takich zestawień. Ja czekam, jak Bille GT zrobi rozpiski, bo pewnie on będzie coś takiego robił, takie testy, jak tylko dowódcy wyjdą, bo już pisałem z nim dzisiaj o tym. Wiem, że na pewno będzie testował właśnie to akcesorium, co stakuje nam combo. Zresztą zaraz pokażę go, jak skończymy z Achillesem. I może być właśnie, że z ringiem, właśnie dlatego tak jak Storm powiedział, że Horn może nie być potrzebny i ring plus ten sztylet, to jest rękojeść, to może być taką metą pod deltę. I o piątej już tutaj nie mamy chyba co opowiadać na temat piątej umiejętności, bo tutaj Storm wam fajnie to powiedział razem z drugą, z trzecią umiejętnością, powiązał to. I teraz przejdźmy może do tego, jak ten dowódca może wyglądać przyszłościowo. No bo jak dobrze wiemy, dajemy dwóch nowych dowódców, którzy są podobni jak do Ragnara, jeżeli chodzi o, powiedzmy, meta. I bardzo dużo ludzi, wiem, że już się nastawiło, że Achillesa będą robić i że Achillesa będą tutaj, jakby tak powiedzieć, wykorzystają go, nie? Przy Arturze. Ale ja przeczytałem wam coś, co napisał mi jeden z content kreatorów. Zresztą to też udostępnię tam na jeden z Discordów, na której jesteśmy. Jak to on u siebie podsumował na live'ie. Ja lubię czasem się też takimi osobami, którzy mają większą wiedzę niż ja lub też inni youtuberzy się posiłkować. I ogólnie on podsumował Achillesa na 6,5 na 10. Mówimy tu o Big Kane'ie, youtuberze, z którym będę grał teraz na KVK w jego KD. On ogólnie to podsumował na prosty sposób, że Pelian z obszarem działania obejmującym 5 celów, który uruchamia się po otrzymaniu dodatkowych obrażeń na polu bitwy. Dodatkowa umiejętność aktywna nie będzie często się uruchamiać, ale ten dowódca będzie dobrze współpracował z Arturem. Będzie najlepszym połączeniem kawalerii w kombinacji pierwszej. Tylko jest małe ostrzeżenie. Nie jest tak silny jak Artur i prawdopodobnie zostanie zatopiony w kombinacji pierwszej combo wraz z grudniową premierą kawalerii. To jest właśnie coś, o którym też chciałem wam tu na koniec Achillesa powiedzieć. I teraz tak, rada od niego jest prosta. Jeśli masz mniej niż 700 główek, prowadzisz tylko jedną kombinację kawalerii, nie inwestuj jeszcze w tego bohatera i poczekaj na grudniową premierę kawalerii. I ja do tego się też przychylam, ponieważ jeżeli ktoś gra na 2 marsze, to ma możliwość jakiejś tam potem rotacji. Jeżeli grasz na 1 marsz, a wyjdzie nam mocny dowódca w grudniu, powiedzmy kawalerii pod open field, a masz mniej główek, to nie inwestuj w Achillesa na razie, poczekaj do grudnia. Ja uważam, że to też jest bardzo mądre posunięcie. Ale jeśli prowadzisz 2 lub więcej kombinacji i masz ponad 700 główek, inwestuj po prostu w to śmiało. To jest jego rada i ja się do tego przychylam, bo jeżeli ktoś gra na 2 marsze, czyli gramy klasycznie 2-2-2 i ktoś chce grać na 2 marsze kawalerii, gdzie już można śmiało założyć, że zaczyna robić nam
Lilith już taki myk, że nasi dowódcy będą w kawalerii bardziej pod combo. Czyli jeżeli wyjdzie nam nowy dowódca kawalerii w grudniu, a będziemy mieli Achillesa, to spokojnie Artura można zestawić czy też z Filipem, czy też z Williamem, a Achillesa będzie prawdopodobnie można połączyć z tym nowym dowódcą kawalerii grudniowym. I w tym momencie będzie się szło na dwie delty formacje i 2 inskrypcje Butterfly'a na 2 marsze kawalerii. Jest taka bardzo duża szansa, że tak może, ale to jest dla graczy, którzy mają na pewno więcej główek niż 700 i mają 2 kombinacje, bo w tym momencie z Klina, czyli będziemy musieli prawdopodobnie się pożegnać z Huo i z Joanką, jeżeli oczywiście gramy 2-2-2, będziemy przerabiać formację po prostu Klina na drugą deltę. Najbardziej taki trafnym porównaniem dla tego dowódcy jest właśnie Ragnar, o którym Storm wspomniał na początku. Nie jest on zbyt silny, prawdopodobnie będzie meta przez krótki czas i tutaj tak samo może być z Achillesem, że on nie będzie jakiś tam meta marszem kawalerii, tylko z biegiem czasu może być tak po grudniowym dowódcy, że on spadnie do tego drugiego marszu. Dlatego jeżeli ktoś gra na 2 kawalerie, 2 piechoty i 2 łuki i ma dużo główek, to Achillesa się opłaca im zrobić na starcie. Jeżeli nie, poczekajcie do grudnia. I tak samo jak Kane napisał, ja uważam, że to jest bardzo mądre podejście i ja się do tego też tutaj przychylam. Co do tego akcesorium, tutaj jeszcze, nie wiem, czy Storm chcesz coś dodać do tego, co mówiłem? No, chętnie bym coś dodał, ponieważ Dobra. jakby tutaj z pozycji większych graczy, natomiast no, nie wszyscy są też większymi graczami. No, Jeżeli tak. bym patrzył z pozycji mniejszego gracza, to praca nad formacjami wymaga sporo czasu, moim zdaniem. Mhm. Jeżeli już ktoś ma tego klina i nie ma jeszcze tych niebieskich kamyczków gotowych, żeby przerobić się na deltę, Mhm. to moim zdaniem nie ma sensu pośpiechu. Wstępnie się zgadzam z wszystkim, co powiedział, ale nie zgodzę się, że jeżeli ktoś ma 2-2-2-2, to ten Achilles jest niezbędny, ponieważ no, Huo John dalej będzie ok marszem, a koszt samej inwestycji, żeby potem jeszcze przerobić na deltę, to będzie większy, a może coś jeszcze innego będzie. I to nie jest aż tak beneficial, że nie będzie aż takiej dużej różnicy pomiędzy tym. I druga sprawa jest jeszcze taka, że jeżeli ktoś już bardzo potrzebuje komandera do Artura, to mi się wydaje, że bardziej sensowniejszym wyborem będzie drugi omawiany przez nas dowódca będzie, czyli ten Hector, bo to on ma też tam 2800 combo damage, tyle że potem będziemy mogli sparować go z dowolnym innym dowódcą i gdzie sporo graczy tutaj, które pewnie też ogląda te filmy, nie ma 6-5 marszy, ten Hector pewnie zawsze gdzieś znajdzie zastosowanie, czy jeżeli będziemy wprowadzać kolejny marsz piechoty, łuczników, kawalerii do naszego arsenału, to ten Hector fajnie się wypełni naszą lukę, a jeżeli zrobimy Achillesa, no to wtedy jesteśmy skazani na kawę, gdzie możliwe, że następna kawa po prostu zdeklasuje tego Achillesa, no i ktoś będzie, że jak powiem, tak jak z Sargonem czy z Ragnarem, kurde, mogłem poczekać na bajki, kurde, mogłem poczekać na coś lepszego. Dlatego tutaj mówiłem o tym, że jak mamy teraz tego Achillesa i ktoś gra tą deltą i gra na jeden marsz, to ja bym poczekał właśnie tak, jak Kay napisał, na grudzień, bo jeżeli wyjdzie nowy ten, to nie ma sensu inwestować, ale wiesz, ja się skłaniam do tego i z tego też, co jakby tak dopływają informacje do mnie też, jak i też od Lilith i też od innych graczy, czy też jak rozmawiamy z deweloperami, czy supportem, przez cały czas jest... Nie wiem, jak to nazwać, ale mi się zdaje, że oni próbują zrobić tak, że kawaleria była po prostu pod daną jedną formację, żeby łucznicy mieli bardziej pod skill damage byli, niż tak jak myśleli o Mighty Kill, czyli o leczeniu, a wiadomo, piechota była typowo pod pincer, czyli wiadomo pod kleszcze na nasze. I żeby ten smite damage tam w tej piechocie funkcjonował. A tutaj zaczynają coś robić właśnie w tą drugą stronę. I wiadomo, formacje, które niby od grudnia się mają pojawiać, też mogą dużo zmienić. Wiadomo, nie wiem, co to będą za formacje. Co do Hektora, ja miałem duży boom na Hektora, ale o tym sobie pomówimy zaraz. Wiem, że Hektor na początku jak się pojawił i też byłem zafascynowany tym, co tutaj, tak jak ty, Storm, powiedziałeś, ale jest dużo właśnie negatywnych obiekcji w ostatnim czasie, jak to niektórzy zaczęli tam te umiejętności
dopasowywać do tych wszystkich metamarszy. Ale to o tym powiem później. Ja tylko tu chciałem na koniec, jeżeli chodzi o Achillesa, powiedzieć o tej właśnie rękojeści bohatera, czyli za każdym razem, gdy oddział użytkownika wykonuje dowolny typ ataku combo, ma 50% szans na zyskanie premii w wysokości 3% do wszystkich obrażeń od ataku combo na 5 sekund. Kumuluje się to 5 razy. Więc nastakuje to się, przypuszczam, do 5 razy i potem ten czytnik wszystkich obrażeń ataku combo zaczyna tam, jakby tak powiem, te 5 sekund zaczyna schodzić. Ale 50% szans na wysokość 3% do wszystkich obrażeń ataku combo to jest moim zdaniem dużo. I teraz, jeżeli ten Achilles będzie dobrze z Arturem współgrał, może być tak, jeżeli oczywiście, tak jak też mówił Storm, że ten róg nie będzie już tak bardzo potrzebny, bo oni naprawdę będą mieli dużo tego rage'a, no to możliwość, że to właśnie te stakowanie, zresztą Achilles ma tam 2 umiejętności, które też stakuje, może być bardzo ważna przy tym, powiedzmy, zestawieniu Artur z Achillesem. Ale to trzeba wszystko poczekać, na pewno do grudnia. Ja bym się nie przypalał teraz od razu na Achillesa, znaczy ja przypuszczam, że go zrobię, ale ja bym się, jeżeli jesteś właśnie, tak jak Storm mówił, mniejszym graczem, a grasz na jeden marsz kawalerii, ja bym poczekał. Bo już ludzie robili Filipa do Artura, grają z Williamem, to jest naprawdę dobry marsz. Na pewno Delta będzie dalej grywalna. Co do swapu, jeżeli chodzi o niebieskie kamyki, no macie je na KVK. Tam przynajmniej chyba się około 12 zdobywa na KVK. Dobrze pamiętam, stąd około 12 chyba się na jednym KVK zdobywa. Tak, nie mówię o tych tam jakichś dodatkowych, ale chyba około 12 tych niebieskich kamyków się zdobywa na KVK. Tak mi się zdaje, że tak ten. Dobrze mówię, Storm? Czy... Też chyba koło tego, natomiast najważniejsze jest to, że koszt wymiany złotej inskrypcji na 10, tak. inną to jest 10. Tak, to jest 10. To jest właśnie minusem tego wszystkiego. No ale trzeba o tym już teraz moim zdaniem myśleć, że może być tak, że z biegiem czasu kawaleria zostanie po prostu przerobiona typowo na combo. No ale no i nie oszukujmy się, Huo i Joanka to są już dowódcy, którzy już z nami troszeczkę są. I może pomalutku ta era tych dowódców przemijać, chociaż Janka i tak przypuszczam, że na Arce Ozyrysa dalej będzie wykorzystywana tak jak jest teraz, czy przy na tych wyższych levelach Ligi Ozyrysa i Arce Ozyrysa, ale no mi się zdaje, że pomalutku Lilith idzie w tą wersję bardziej pod combo niż skill damage dla kawalerii. Jeżeli chodzi o Artura, parowanie i Achillesa, temat mamy prosty, odcinek będzie długi, bo jeszcze Hektora mamy do przegadania, ale powiem ofen, tutaj jeżeli chodzi o kawalerię, Artur i Achilles to jest taka na ten moment jedna chyba para, gdzie tym będziemy mogli grać, no chyba, że coś z Hektorem, tak jak tutaj Storm też mówił, jakoś to połączymy, no ale na tą chwilę Artur, Achilles bez dwóch zdań. No jak wyjdzie drugi dowódca w grudniu, no to wiadomo, że tam będziemy wtedy kombinacji kolejnych miliony. A my sobie przejdziemy chyba już do Hektora, żebyśmy mieli nie jakiś bardzo długi ten film. Masz Hektora odpalonego? Tak, mam. Hektor, Leadership, Versality, Support. No, jak pierwszy go zobaczyłem, mówię, kurde, Filip 2.0? Co jest grane, nie? Jakie miałeś pierwsze skojarzenie z Hektorem? Bardziej taki Filip właśnie, też jak zgadzam się, że Filip 2.0, ale jakby istnieje więcej Filipów, dla gry będzie bardziej zdrowe, ponieważ może coś to będzie więcej kombinacji na polu widoczne. No. Oczywiście zdaje się, że i tak dalej gdzieś tam ten Filip z Hektorem będą nawet, bo Hektor według wielu graczy ma być tym sekundary dowódcą, nie tym pierwszym. Widziałem już pewnego youtubera, który go wrzuca jako pierwszego dowódcę. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, chociaż ponoć jest bardzo wytrzymały. To jest druga opcja. Na razie przeczytajmy skille i zobaczymy, czy faktycznie jest wytrzymały. Dobra, lecimy. Pierwsza umiejętność. Tu mamy od razu informację o tym, że on jest jakby tak połączony z Infantry ze Smite Damage, że ze Smite, ale to jest chyba jak gra z dowódcą, dobrze rozumiem, jak gra z dowódcą Smite Damage, to on wtedy bije single target 2600. Dobrze to rozumie? Dobra, to może wytłumaczę to, bo to trzeba od razu całe wytłumaczenie. No dobra, to lecisz. Skille ten pierwszy skill zależy od talentów, czyli od jakiej jednostki jest pierwszy dowódca. No, czyli jeżeli on jest jako drugi i pierwszym dowódcą będzie pod piechotę, to zadaje smite. Czyli z Bite You będzie robił smite.
jeżeli będzie miał jako pierwszy marsz Huo albo na przykład Artura, to będzie zadawał combo damage. W przeciwnym wypadku Bez Huo, będzie bo Huo chyba Huo ma bardziej no właśnie o to chodzi, że on będzie wtedy też combo damage i specjalnie właśnie podałem tego Huo. Okej, bo ja myślałem, że Huo będzie bardziej traktowany do otherwise. Do tego damage factor, okej. Talents of the primary commander his troop, czyli infantry, cavalry, No tak, otherwise. no Czyli jeżeli racja. otherwise, to będzie, jeżeli on będzie jako pierwszy, lub jeśli, Boże Święty, lub jeśli będzie to Wookiee albo Siege, albo kto wie co. Okej, a otherwise? Czyli to tutaj związane z Zugę, z Z wszystkim innym. I jak jest na Primarion. Okej. No, czyli tak jak Zugę i tak jak nawet inżynierka. I właśnie o tym tutaj też rozmawiałem z content kreatorami i to właśnie Siege, pan Mr. Siege się pytał tutaj jak do tego podchodzić, czy to jest ogólnie do wszystkich. No i właśnie tu się zastanawialiśmy, czy właśnie Siecze też pod to będą, że na przykład jeżeli mamy, nie wiem, pierwszego dowódcę Gonzalo i Hector byłby na plecach, czy to też tak, wiesz, będzie miało zastosowanie, nie? Raczej nie, ponieważ jeżeli coś działa jedynie w formacji V, to jest to wyszczególnione, tak? No w jeżeli sumie tak, bo tam masz zaznaczone. Nie, tak, masz rację. Szybko sobie przeczytam, bo kiedy jest teraz specjalnie to rozróżnili Ranged Basic Attack i Basic Attack. Czekaj chwilkę, zobaczę tutaj na Gonzalo. Deals Ranged Smite Damage, tak? Czyli to musiało być Deals Ranged Direct Damage. Aha, czyli on tego nie ma. On ma same Direct Damage. Tak. Okej, czyli Smite Damage 2600, Combo Attack 1400, Direct Damage 2700 i oczywiście to jest single target. Damage Reduction, Normal Damage, Incarnate Damage, Detail Reduction to jest 5%, Rage Reduction 15%, czyli redukuje Rage'a. To też jest moim zdaniem coś, co... Tylko, że to jest, on redukuje Rage'a, jeżeli jest z innymi dowódcami. Czyli na przykład albo jest jako primary. Albo jak jest primary, albo na przykład jakby był Zugę. Jakby Zugę był pierwszy, a Hector byłby jako ten drugi. To wtedy też robiliby redukcję 15% Rage'a. Okej, przejdźmy dalej do drugiej umiejętności. Druga umiejętność, no to klasycznie mamy 20% do march speedu, 10% do życia i 30% defensive bonus. Co do Favorite of Apollo, czyli tutaj mamy 10% normal damage i tu też jest rozpisane właśnie jak działa, ale to też nie jest powiązane z już ekspertyzą? Ta trzecia umiejętność, tak jak przy Achillesie było? Czekaj. Nie jest, dobra. No ale tu też mamy, że smite damage mamy 50% szans na to, że będzie damage zwiększony o 15%, tak? I to do 3 razy może się nastakować. I tu jest cooldown 10 sekund nałożony. Combo attack, no to tu mamy do 400. I to jest 20% szansy na to, że dostaniemy extra combo attack o wartości 400. Dobrze mówię? I to też się stakuje do 3 razy. I też jest cooldown 10 sekund. Mówimy o dowódcy combo. Poczekaj chwilkę, bo troszeczkę się tutaj zgubiłem. Tak, że 3 razy na sekundę może, czyli za każdym razem, gdy jest basic, to może to 3 razy extra damage wejść, tak? Tak. I przy czym tutaj jeszcze suplementuję naszą wcześniejszą wypowiedź. Możliwe, że będzie to działało z Siege'em, ale no dokładnie nie chcę tutaj nic mówić, bo jednak jak wyszedł teraz najnowszy Alfonso, to nie ma nic wypisane właśnie, że ranged, a nie jest napisane, że it deals ranged direct damage, albo jeżeli jest melee, to zadaje direct damage. Więc szczerze wątpię, żeby to działało, ale to też nie wykluczam, ponieważ wording może być dziwny z ich, bo na przykład na Baburze jest napisane, a nie, wszędzie jest ranged. Dobra. Nie, wszędzie jest range, bo to jak patrzyłem ostatnio na właśnie Apollo, to też tak było. No i otherwise mamy 5% więcej damage'u przez 10 sekund i efekt też się stakuje do 2 razy. I to jest traktowane jako debuff jako debuff na targecie.
Czyli tak jakbyśmy na przykład to ze Zugę połączyli, czyli normal damage 10%, damage encourage mamy 15%, combo attack mamy 400 i damage reduction mamy 5%. I to jest per stack, czyli jeżeli tam mamy damage redukcja nam się zrobi do 3, tak dobrze pamiętam, że to było przy 3 razy się stakowało damage redukcja? Czy 2 razy tam było? Damage redukcja 2 razy. 2 razy, czyli wtedy gdzieś około 10% nam się może nastakować. Okej. Wejdźmy sobie do tej 4. umiejętności i potem przejdziemy do ekspertyzy, czy Valiant Mortal. No i tu tak samo mamy to rozpisane, że jeżeli chodzi o talenty piechoty i kawalerii, tu mamy 50% szans na to, że 20% bonusu do normal damage osiągniemy przez 5 sekund. Cooldown oczywiście jest 7-sekundowy. A dla innych dowódców, którzy nie są smite czyli nie są piechotą albo kawalerią, no to tu mamy 50% szans na to, że 30% bonus skill damage, czy na 5 sekund dostaniemy. No i teraz rodzi się pytanie, czy Hektor będzie miał na przykład dobre zastosowanie z Zuga jako ten drugi. Ja patrzę pod Zugę z tego względu, że tam ten Zugę z Filipem nieźle sobie radził, nie? Ten Herman jakby tego odpada to ostatnio, nie? Ciężko powiedzieć, natomiast jeżeli ktoś miałby robić już Hektora pod Zugę, no to radziłbym w ogóle nie wydawać główek i zbierać Azrael. Jeżeli ktoś nie ma Queena, no to Queena, ale tak to ja bardziej skupił się na aspekcie Hektora, tym normal damage i combo damage, tak? Czy mówimy o na piechocie i temat kawalerii, tak. Czy mówimy o tych dowódcach, którzy po prostu mają smite i combo damage, żeby bardziej Hektora po to rozkładać, nie? Przejdźmy sobie do jego ekspertyzy. No i tutaj ja cię będę prosił na tym, bo ja ogólnie tak trochę dziwnie tą ekspertyzę rozumiem, bo ona jest niby tak, że na jeden unikalny typ jedno z 10% więcej damage'u, a jeżeli tam mamy 2 rodzaje typu dowódców, no to mamy tam 10% pod smite, combo, skill damage, dobrze to rozumuję? Czy to jest jeszcze inaczej? Po prostu, jeżeli mamy jeden typ jednostki, mamy 10% all damage. Jeżeli mamy klasyka. 2 typy jednostek, mamy 10% damage reduced. Bo tak naprawdę jedynie nie ma tam uwzględnionego counter attack damage, z czego co widzę. No i tu teraz w tym momencie masz... I basic damage. No to ty w tym momencie tu już możesz też mieć odpowiedź na to, czy będą 2 marsze na przykład kawalerii pod combo. Bo to też w jakiś sposób będzie pracowało, nie? W tym momencie. W sensie, no to jakby z 10% all damage, tak? No, czyli to tak. też liczy się do combo, Do piechoty, tak byś miał dwie piechoty, i... tak, i do skill damage. No ciekawe to zrobili, no. Kurczę, Hektor jest takim... No jest to single target, jego praktycznie można z każdym combo lub też smite damage dowódcą sparować, oczywiście mówimy o open field. Ja już widziałem rozpiski, gdzie Hektora, że jak wyjdzie nowy dowódca w grudniu, i to właśnie chodziło mi o ten 2 dowódców combo, że na przykład jeżeli Arthur grałby z Achillesem, a wyjdzie nowy dowódca w grudniu kawalerii i będzie miał niezłe combo, oczywiście będzie AOE, no bo teraz dostaliśmy Achillesa, który ma AOE i nie wiem, czy będzie dowódca kawalerii w grudniu, nie będzie raczej single target, bo jest taka możliwość. I w tym momencie jakby oni dorzucili mu Hektora, to byś miał 2 dowódców single target. Albo jakoś pomieszać tego Hektora z Achillesem, a Artura tam z tym dowódcą z grudnia. No jest miliardy zastosowań, bo na przykład z BQ też czytałem, że Hektor może mieć dobrze zastosowanie. Tylko że zawsze widzimy Hektora jako drugiego dowódcę. Tylko jeden, że tak powiem, znany youtuber twierdził, że Hektor może być pierwszym dowódcą. Że to jest Shajar 2.0. Ciężko mi się do tego odnieść, powiem szczerze. Charger 2.0, ponieważ może dostać nerfa, No. jeżeli chodzi o ten redukcję obrażeń i all damage, bo to jest naprawdę sporo. To jest dużo. Jakby 10% all damage'a, to na starej kryształowej technologii dostawaliśmy 15 na ten kryształowej technologii pod all damage, więc to jest bardzo sporo i może być nerfem. Dlatego jeżeli ktoś miałby robić dowódcę i na przykład jako 3., 4., 5. marsz, bardziej bym rozważył Hektora właśnie pod tym względem.
żeby umożliwia to nam na wolność robienia marszu. I to będzie prawdopodobnie miał taki sam treatment jak Filip, czyli przy wyjściu, Tak. przy pierwszej rotacji będzie mega dobry. Przy czym tutaj jest warto zaznaczyć, że z Hektora bardzo dużo ucieszy się graczy, którzy grają jednym typem jednostki, czyli Tak, teraz tak, to bardziej, prawda. wiele bardziej dostępne będą, będzie łatwiej zrobić na przykład 3 marsze łuków, 3 marsze kawy, 3 marsze infa. W sensie tylko że po prostu ktoś pojedynczo robi 3 marsze infy, i to drugie konto sobie robi 3 marsze łuków i 3 marsze kawy i to nie będzie aż tak odstawało od wyznaczonej mety 2-2-1, tak? Bo tak naprawdę teraz mamy metę niestety, która jest po prostu uwarunkowana tym, że jak wychodzi nowy dowódca, to warto mieć dobry ekwipunek tak, żeby zoptymalizować i wykorzystać jego potencjał jak najbardziej, póki nie wyjdzie do niego kontra. Tak, No czyli właśnie. wychodzi teraz kontra na Queena, Achilles, bo Queen będzie teraz nabijał mu 3. skill, No tak. ale wątpię, żeby ta kontra Queenowi tak mocno zaszkodziła. Nie no, Queen jest dowódcą raczej na razie nie do ruszenia, jest bardzo mocny. Ogólnie tak, jeden z youtuberów napisał coś takiego, że Hektor jest właśnie Charger 2.0, pojedynczy cel, słabe wzmocnienie obrażeń, zbyt wytrzymały, gorszy od Williama Wallace'a w przypadku Pincer, gorszy od wszystkich istotnych łuczników na otwartym polu, w przypadku Wedge, znacznie gorszy od Achillesa i Artura w przypadku combo, w mojej wstępnej opinii gorszy od Filipa w przypadku Mordebal i radzą nie inwestować w niego. Powiem szczerze, że ja tu będę czekał na rozwój wydarzeń, jeżeli chodzi o Hektora. Achillesa, przypuszczam, wiem, że zrobię, ale jeżeli Hektora poczekam troszeczkę, bo mamy tego Filipa, mam 6 marszy, wiem, że niektórzy gracze tam grają na mniej też marszy, ale no jak mówię, tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli chodzi o Achillesa, tutaj przy Hektorze bardziej bym się skłonił do tego, żeby na razie w niego jeszcze nie inwestować. Ja bym poczekał, jeżeli nie macie dużo głów, a jesteście w trakcie budowania, na przykład jeżeli ktoś jest w tym momencie w trakcie robienia Queena, to poczekajcie z Achillesem i Hektorem, zróbcie sobie Queena, nawet chyba Baikyu, moim zdaniem, jeżeli ktoś jest w trakcie Baikyu, to zróbcie najpierw tych dowódców, bo jak i Baikyu na Pincerze i Queen, to co robi na Cleanie, to jest, no to jest meta. Ta meta aż tak bardzo się nie zmieni po wyjściu tych dwóch dowódców. Przypuszczam, że coś się w grudniu dopiero stanie, jak wejdzie nowy kawaleria dowódca. No ale też, tak jak tutaj wam wcześniej powiedział Storm, w przypadku akurat Achillesa, no tu też trzeba patrzeć pod względem tych formacji, że nie każdy będzie mógł sobie tak swapować te formacje jakby chciał, bo nie każdy tak zdobywa dużo tych kamieni przemiany, no a swap z legendarnej na inną legendarną inskrypcję to jest 10 kamyków. A te kamyki są dość drogie, więc z Hektorem bym się wstrzymał i poczekał. Takie jest moje zdanie. Nie wiem, jak tu Storm do tego podchodzisz. Hektor jest bardziej tak jak wspominałem, tak? Czyli dla osób, które chcą zrobić 3 marsze jednej jednostki i dalej jeszcze mieć, że tak powiem, sensowne raporty. Tak ładniej powiedziałem, nie, źle powiedziałem, nie, że sensowne raporty, tylko robić sensowne wyniki. Nie, to też nie. Ciężko mi znaleźć to odpowiednie słowo. Jeżeli ktoś jest uwzięty, że chce grać głównie jednym typem jednostki, tak? Jest sporo takich graczy, że po prostu mówią, że ja jestem cavalry player i ja tylko gram kawą, no to uważam, że Hektor w takim przypadku będzie zawsze spoko. Tak, no i wtedy na przykład, jeżeli ktoś gra samą kawalerią, tak u mnie na KVK był taki gracz Orin, on grał 7 marszami kawalerii, no to dla niego na przykład zrobienie Achillesa i Hektora będzie na plus, no bo Artura zostawi sobie dalej z Filipem, a Achillesa może połączyć sobie z Hektorem, tylko pytanie jak na Achilles będzie być sytuacja mały. ekstremalna bardziej, Tak. nie? Mi bardziej chodzi o 3-4. Tak? A, no to nie. Nie no, 7 to już jest troszeczkę przesada. No, widziałem jak Orin chyba się widziałem jak lata na 7 kawaleria, więc Attila był bity w Openie. No ale nie, no tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o niektórych takich już większych graczy, ale rzeczywiście tak, jak na 3-4 to on też wam odda, nie? Tylko no, ja bym jeszcze poczekał, co w grudniu pojawi się, jeżeli chodzi o KAP, bo naprawdę ja bardziej się skłaniam do tego, że będziemy robili 2 combo dowódców i ten Hektor właśnie gdzieś tam się będzie przewijał właśnie przy tym combo, nie?
przy tej kawalerii. Bo w tym momencie, gdyśmy go wsadzili do Pincera, no to mamy ByQ, mamy, no i co, no w tym momencie możemy dać do Hektora do ByQ, Liucze, będą pewnie ludzie chcieli grać z Alexem, ja bym znowu dał to z Filipem, bo Filipa nie będziemy mieli ze względu na Achillesa przy Arturze. No kurde, ciężko tak. Najbardziej byłbym zaciekawiony, jak ten Hektor sobie radzi z Zugę. Bo do Queena raczej on nie będzie pasował, bo YG pasuje do Queena super. Ale jak Hektor będzie sobie z Zugę radził w Openie, za Hermana, nie? Bo już teraz czasem niektórzy Hermanem nie latają, tylko grają Zugę nawet z Filipem, nie? Więc... Kwestia, że Hektor z Zugiem raczej nie, ze No bo względu na to, że nie za ma bardzo- AOE. tak, Filip jest grany z No Zugę właśnie. tylko dlatego, bo kopiuje Zugę AOE. Tak. No i to jest właśnie to, że wtedy jeżeli dajesz na przykład do Zugę dajesz Filipa, a Hektora możesz wtedy, nie wiem, może do bajki gdzieś dorzucić, nie wiem, bo z Liu to ja nie wiem, czy to się zgra akurat, chociaż, no bo Liu był taki specyficzny, bo on to nie był tak... Liu był typowo pod Smite'em, czekajcie, bo to Liu, pamiętam, że Liu był taki dość specyficzny pod tym względem. Znaczy, moim zdaniem do Liu i Bajkiego będzie się nadawał ze względu na to, że masz ogromną ilość, masz zwiększone o 10% all No damage. tak, 10% all damage bardziej nie grasz pod głównego skilla Hektora, tylko pod jego wzmocnienia. Bo No tak. przeczytaj sobie jeszcze raz. Jeżeli sobie tak teraz podsumujesz sobie te wszystkie statystyki, to robi się naprawdę w porządku, nie? Bo zobacz. Tak, bo statystycznie jest podsumowując, niezły, nie? No, Dostajesz 20% march speeda, 10% health'a, co jest bardzo potrzebne na infie i 30% obrony. To trochę mniej na infie potrzebne. Dla infa i kiedy zadajesz smite damage, 50% szansy, że będziesz miał all damage na 15% może być striggerowany 3 razy co sekundę. Czyli w teorii będziesz miał zawsze 15% all damage więcej, czyli smite damage więcej. Dodatkowo ekspertyza 10% all damage i czwarty skill 20% normal damage bonus. normal damage, no. Praktycznie będzie to 24%. I zobacz, że nagle wychodzi ci astronomiczna bonus do normal damage. No, lead wypuszcza nam dowódców, którzy w leadershipu zaczynają nam buffować te marsze, no i w tym momencie będziemy mieli zaraz Filipa i Hektora na plecach jednych z mocniejszych dowódców, czy to kawalerii, albo nie wiem, czy tam Filip akurat do Zugę jeszcze pasuje, ale też jeżeli chodzi o no, piechotę, nie? No, dali nam takiego klina, to trzeba, mi się zdaje, że to trzeba wszystko zobaczyć, jak to się paruje, z czym to się, jaka ta meta będzie najlepsza, ale dla mniejszych graczy, ja nie wiem, czy, znaczy, jeżeli masz mniejszych graczy 3-4 i grają różnymi typami jednostek, ja nie wiem, czy w tym momencie bym polecił Hektora, żeby go zrobił. Ja jakoś, wiesz, miałem ten boom, ale porozmawiając z niektórymi tam z kodet kreatorów, nagle ten Hektor mi tak zacząłem przemyśleć, no to jednak to jest single też, bardzo dużo ludzi widzi w AOE, no ale z drugiej strony to jest Hektor może dać ci dobrą przeżywalność, no bo nawet jak będzie na tych plecach, tak to się mówi, czy tym drugim dowódcą, no to ten Hektor, moim zdaniem, no da tą przeżywalność temu Marsowi, no chcąc nie chcąc da. No tak samo jak niektórzy grają Queen Shajar na altarach, bo najdłużej się trzyma. Nie łącz tutaj dwóch rzeczy leczenia, naraz, bo... wiem, leczenia z tym, wiem o co ci chodzi, wiem. No ale jest to coś, co nie wiem, no ja bym go tak jeszcze nie dorzucał. Te parowania są ok, bo Hektora właśnie da się praktycznie do większości tych marszy, co Storm powiedział, fajnie sparować. Ale no to ja mówię, ja bym naprawdę, jeżeli miałbym radzić wam, ja bym poczekał na to, co się pojawi w grudniu i wtedy po prostu inwestował. No i jest szansa na to, że może będzie słab w styczniu 2026, ale to jest tylko moje przypuszczenie, żebyście sobie nagle nie wymyślili, że będzie słab, bo to wiem, że jak czasem ludzie patrzą na filmiku, ale jest taka szansa, że na słab w nowym roku może jeden będzie, nie? Więc to wiem, że na pewno, że ludzie o tym marzą po tym, jak wyszedł teraz 2 specjalnych dowódców, a w grudniu mamy kawalerię. Wiem, że już ludzie płakali, że dla free to play no trzeba, no i ja się zgodzę z tym, no bo to naprawdę by dało dużo, nie? Nie wiem, jak ty podchodzisz akurat jeszcze Storm do Swapa,
ale mi się zdaje, że taki swapik chociaż jeden w nowym roku albo co roku, żeby był, mi się zdaje, że jeżeli powinna to w końcu wprowadzić, nie? Że co roku mamy tam, powiedzmy, początkiem roku możliwość zeswapowania chociaż jednego dowódcę, nie? Bo na starcie mieliśmy dwóch, ale to było ze względu na to, żeby ludzie przed KVK3 mogli sobie zeswapować z KVK 1-2 dowódców na sokowych dowódców, nie? Czyli tych bardziej w mecie. Jak sądzisz, Storm? Swapix by się przydał? Cóż, wyjdzie, że W praniu. wyjdzie to... Nie, w praniu już nie, bez przesady. Wyjdzie to, czy nie wyjdzie? Na razie wydaje mi się, że jeszcze jest za wcześnie na słupa i dopiero i tak wszystko się dopiero formuje, nowa meta, bo teraz Kin był nowej generacji, więc dopiero późno, a nawet i tak wątpię, bo główny cały ten system swapowania wykorzystywany jest w KVK3. Także. Tak. To prawda. Że przed KVK3, no ale faktem, no jest, no. No, KVK3 przed KVK3 prawie to samo. No zobaczymy, co Lee wymyśli. Nie powiedzieli nie powiedzieli tak a propos swapa, dostawali pytania w Amsterdamie i też dostawali ostatnio na rocznicy, więc no pozostaje nam tylko żyć nadzieją. A co do dowódców, no ja Achillesa na pewno będę robił i zobaczę, jak to będzie wyglądać na KVK. Z Hektorem się chyba wstrzymie, chyba że nagle pójdą takie obliczenia, że ten Hektora must have teraz do, nie wiem, Pincera go wrzuca i Liu zmieniasz i w tym momencie, jeżeli na przykład, wiesz, rozbijesz i powiedzmy, ja to chyba dzisiaj napisałem komuś, że może być tak, że w pewnym momencie Huo i Joanka pójdą na bench, w sensie, no będą tym, powiedzmy, tym trzecim marszem kawalerii. Mówimy oczywiście już po grudniowej, po grudniu, jak wyjdzie nowa kawaleria. No i Ragnar ze Scipio pójdą na bench, nie? Bo na przykład jeżeli ktoś będzie chciał tego Hektora jakoś powiązać z piechotą, jednak nie z kawalerią, no to no kosztem, przypuszczam, mi się zdaje, że tego Ragnara i Scipio to będzie, nie? Takie jest moje przemyślenia, jeżeli chodzi o to, nie? Że któraś z tych par może być tak, że będą jakby tak powiedzieć, no wrzuceni gdzieś tam już na boczek, tak jak niedawno Nevski, nie? Nie wiem, jakie ty masz jakieś przemyślenia co do tego, Storm, czy... Nie no, zgadzam się w zupełności z tobą i już długo odcinek trwa, więc nie przedłużam, więc... To sorry, już mówię, to nie, długo trwa, no bo stwierdziliśmy, że zrobimy dla was odcinek po prostu z dwoma dowódcami, ich omówimy konkretnie, żebyście mieli to w jednym, a nie rozbijali to na 2 odcinki, żebyście mieli po prostu lepszy taki, moim zdaniem, content. Moim rozmówcą, tak jak słyszeć, był Storm. Dzięki Storm, że cię miałeś czas, że wpadły, że nagraliśmy ten odcinek i tutaj przedstawiliśmy nasze opinie a propos tych dowódców. No i co, czekamy na wyjście tych dowódców, na testy, no i wtedy może oficjalnie jakąś tam metę się zrobi, może coś oficjalnie się już zacznie tam dziać. No i też będziemy mieli więcej odpowiedzi na Achillesa i Hektora niż to, co dzisiaj wam przedstawiliśmy. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie mnie, wspieracie tutaj przez cały czas kanał. No i co, pchamy to do przodu, do zobaczyska. Trzymajcie się, hej! Na razie.